Dobra, testujemy przylepiec oraz DJI Osmo Pocket 3. Mam nadzieję, że ta kamerka po prostu nie spadnie z tej szyby. Na czym stoimy z projektami? No na razie Zetka poszła z odstawkę. Chociaż nie ukrywam, że potem jak zobaczyłem jak te neony wyglądają na Golfie, to pierwsza myśl to była: kurde, Zetka też tego potrzebuje. Na razie nie wiem po prostu, czy do tego dojdzie. Coś zawsze to można wyrzucić albo po prostu wyłączyć, nie jest to jakiś tam super koszt. Tym bardziej, że naprawdę to działa po prostu fenomenalnie. W dzień oczywiście tego nie widać, ale w nocy robi to wrażenie. Mówię, Need for Speed Underground 2 pełną parą. Golf. Cóż, no, blacharka jest zrobiona, zawieszenie jest zrobione, wnętrze jest częściowo zrobione, bo jeszcze myślę o paru pierdołach, które chciałbym dołożyć do tego samochodu. Przede wszystkim, jak skończyłem blacharkę i pomalowałem już tę część, no to teraz jest różnica między tym, co jest w oryginale, a tym, co zostało pomalowane, czyli tam jest kawałek maski, nadkora trzeba to wypolerować, no ale żeby wypolerować taki lakier świeżo położony, internet mówi, że trzeba poczekać 24 godziny, natomiast ja tam wolę być akurat rozpieczony i wolę poczekać około tygodnia, więc powiedzmy, że jeszcze z 2-3 dni i to wypoleruję. No i powinien się bardzo fajnie spasować ten nowy lakier. Tym bardziej, że on teraz całkiem rzeźko wygląda. Nie widać tego, żeby to było jakieś inne. Okazuje się, że właśnie te stare lakiery są jeszcze o tyle ciekawe, że jak w normalnych samochodach macie 3 warstwy. Macie warstwę podkładową, w sensie macie normalnie, może 4 warstwy, to nazwijmy. Macie normalną blachę, warstwę podkładową, później jest normalny lakier, właśnie już kolor waszego samochodu, a na końcu jest klar. To w przypadku właśnie takiego Golfa, z tego co mi tłumaczył przynajmniej gość, który się zna na farbach, są tylko 2 warstwy. Jest podkład i akryl. Nie ma trzeciej warstwy zabezpieczającej poprzednie 2. Więc stąd te samochody mogą się wydawać takie matowe po jakimś czasie. Więc różnica jest teraz tylko taka, że ten oryginalny lakier jest na moim Golfie trochę bardziej wypolerowany, w sensie więcej ma refleksów, a mój jest bardziej matowy. Więc myślę, że polerka tutaj rozwiąże, nawet jednostopniowa polerka rozwiąże tutaj problem. I co? No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że to będzie naprawdę fajnie już wyglądać. Co jeszcze do Golfa? On nie jest jeszcze wystarczająco cyber, w mojej opinii. Myślę, że tutaj wymaga jeszcze troszeczkę pracy, żeby on był stricte cyber. O czym myślę? Myślę na pewno o pasku LEDowym na masce, takim białym, żeby to wyglądało tak, że są właśnie 2 oczka i taka duża monobrew, która przechodzi przez całą maskę. To jest primo. A sekundo to jest pasek LEDowy oczywiście z tyłu, również żeby zrobił taką odwróconą monobrew na tylnych lampach. To jest to. Trzeba wymienić chyba te przyciski, bo aktualnie przyciski wyglądają w ten sposób, że są takie guziory czerwone. Jedynie takie miałem pod ręką, że tak powiem, żeby to zamontować. Natomiast one mają jedną zasadniczą wadę. Nie mam pojęcia, czy neony pod samochodem są włączone, czy nie. A taka informacja moim zdaniem może być bardzo potrzebna, jeśli pewien niebieski pojazd przejeżdżałby koło mnie. Więc tutaj muszę wymienić przyciski na takie właśnie z wskaźnikiem on-off, czy też może na przykład z LEDem, który się zapala po prostu w momencie, kiedy są włączone. To by było spoko. Więc to są już te 3 rzeczy. Przyciski, 2 paski LEDowe. Grubszy projekt, który został do zrobienia w Golfie, to są tylnie światła. Z tego tytułu, że chciałbym, żeby były stricte też LEDowe. Widzę, że już znalazłem w internecie na YouTube, jest jeden gość, który się nazywa MK2 LED i on właśnie robi całego Golfa z oświetleniem LEDowym. No i niestety przeróbka tylnych lamp na LEDowe to jest większa akcja, ponieważ nie ma żadnych zamienników właśnie stricte LEDowych. Jedynie co jest, no to porno lampy, czyli takie
całe z odblaskami, to takie srebrne. Nie, to nie będzie pasować do tego samochodu. Więc co trzeba zrobić? Trzeba ściągnąć te lampy, wybebeszyć je całkowicie, zostawić tylko klosz, dodrukować na drukarce 3D wszystkie tak jakby fragmenty, które chce się zrobić w LEDzie, kupić dobre paski LEDowe, przemocować je, zrobić złączki. No i to się wydaje całkiem proste, jak się patrzy na ten filmik, ale trochę dłubaniny jest, więc tutaj się wstrzymuje jeszcze. To jest czwarta rzecz. Co? Nalepki. Trzeba coś nalepić na zewnątrz. Myślałem o rekinie. Myślę, że rekin wyglądałby całkiem ciekawie. To jest podobny projekcik, jak miałem kiedyś na swoim motocyklu. Ale też myślę, że fajnie by wyglądało samo logo Plugi Garage na drzwiach. To by było też takie trochę rad style'owe, można powiedzieć. Więc no takie są opcje na chwilę obecną i tak będzie wyglądał ten Golfik, powiedzmy, w niedługim czasie. Na razie jest co robić, więc nie wymyślam nic więcej. No i jeszcze jedna rzecz, zapomniałbym. Dodatkowy wyświetlacz. Marzy mi się klaster taki cyfrowy, w sensie zegary cyfrowe, ale to jest już grubsza akcja. Generalnie w Golfach, z tego co się orientowałem do tej pory, wychodziło coś takiego jak Digital Cluster w wersji jakiejś tam specjalnej, chyba to było GTI, od DigiFits, albo coś takiego. No i niestety ten retro licznik cyfrowy to jest już koszt koło 3-4 kantów. Na eBayu można wyrwać po 2-2,5, no ale nie będę inwestował 2,5 kafla w samochód o wartości 1000, no bez jaj też. Może nie 1000, ale wiadomo o co chodzi, w sensie trochę przerost formy nad treścią. Jak sprawdzałem sobie projekciki, to można coś takiego też zrobić przy użyciu Arduino. Nie Arduino, tylko Raspberry Pi'a. Z zakupem dodatkowego jednego wyświetlacza właśnie, który się wpasowuje idealnie pod wycięcie w Golfie. No ale to jest analogicznie jak LEDy. Nie, trochę grubszy projekt, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Golfa mam omówionego, Zetkę mam omówioną. Co z Celiką? Celika ma jedną wadę. RDA na tylnym nadkolu, w dolnej części. Ale powiecie Jacek, słuchaj, przecież ten samochód jest w bardzo fajnym stanie. Skąd to się wzięło? Przecież to nie zaczęło samo rdzewieć. No nie zaczęło. Generalnie na początek mojej przygody ze ślizganiem się, która jest dosyć krótka, nie ślizgałem się jakoś strasznie długo, jest jedna zasada, w sumie parę zasad, ale nazwijmy to księgą zasad wiejskiego driftera. Ma być ciemno, ma być nikogo na drodze, nie ma być nikogo na drodze, chciałem powiedzieć. Nie ma być żadnych przechodniów. Ma być późno tak, żeby nikt nie jechał. Z dala w jakimś miejscu oddalonym od całkowicie wszystkich, żeby nikomu nie przeszkadzać, nie hałasować nikomu. Po prostu tak jakby nas nie było w ogóle w tym miejscu. Nikt ma tego nie widzieć, nie ma być samochodów, nie mamy stwarzać zagrożenia, nie mamy nikomu przeszkadzać. Więc pewnego dnia, w środku dnia, na parkingu, gdzie było pełno samochodów, było pełno lodu na tym, bo to była zima, cały parking pewnego sklepu rybującego się ze stonka był zajebany ludźmi. Było mnóstwo przechodniów, mnóstwo samochodów zaparkowanych w środek dnia, więc stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby zaciągnąć ręczny i się poślizgać. No i się śliznąłem, tylko że przeliczyłem trochę przyczepność Celiki. No i wyfrędzlowałem tyłem Volkswagena Polo nowego. No i cóż, mój samochód trochę ucierpiał. Polo miało wgniotkę na drzwiach. Karteczkę zostawiłem. Na szczęście gość okazał się bardzo w porządku. Dogadaliśmy się co do ceny za naprawę, więc tutaj się sprawa zakończyła bez problemu, bo gość do mnie zadzwonił po prostu kolejnego dnia, czy tam pod wieczór. Natomiast Celika została z parklem, ze wgniotką. A jako, że to były jeszcze czasy studenckie, to pieniążki się nie przelewały. Nie to, żeby się teraz przelewały, ale mimo wszystko, no wiadomo jak to jest z czasów studenckich. Naprawiłem to sam.
I rok rzeczywiście wyglądało to spoko. Możecie zobaczyć teraz tutaj zdjęcia. Przez pierwszy rok naprawdę ok. A później zaczęły wychodzić parchle. No i koniec końców nigdy się nie zebrałem na to, żeby to poprawić. Natomiast teraz czekam. Jak tylko będę mieć zadaszenie na podjeździe, to będę mógł przysiąść właśnie po Zetce i Golfie do zrobienia tego nadkola, żeby z powrotem wyglądał spoko. W sensie to jest też materiał, który na pewno wrzucę sobie na kanał. Więc tak, no mamy już Zetkę, Golfa, Celikę. E60. No E60 jest normalnym samochodem, którym sobie po prostu jeżdżę. Wyposażyłem we wszystko, co chciałem, żeby miał wyposażone, czyli po prostu, żeby był ekran, żeby można było się połączyć z Androidem, w sensie telefonem, z radiem, żeby można było puszczać muzykę. Żeby była nawigacja, to już jest. Działka zmiany biegów z F. Trochę wieś, ale mi się podoba. Jedna rzecz do E60, którą bym chciał bardzo, jest właśnie cyfrowe zegary. I to jest całkiem fajna sprawa, ponieważ tak filuję na nie od dłuższego czasu i okazuje się, że one mocno spadły z ceny. Jak tylko to wyszło, to była jedna firma w Stanach, która się tym zajmowała i takie zegary kosztowały 4 kafle na polskie. Trochę drogo, prawda? Natomiast po jakimś czasie, po roku czy tam po dwóch, patrzę na AliExpressie, wpisuję Digital Cluster E60, patrzę, kurde, 2 kafle. Znacznie lepiej. Trochę jeszcze poczekałem i teraz ceny oscylują w okolicach 1600 zł. Więc no jest to całkiem już bardziej dostępne dla takiego majstra jak ja. Jeszcze trochę poczekam i może jak będzie w okolicach 1000-1200 zł, to zakupię i będziemy mieć temat zamknięty. Więc no, to wsio tak naprawdę. To wszystko, co chciałem przekazać na dzisiejszy dzień. I przy okazji stestowaliśmy właśnie kamerkę DJI Osmo Pocket 3. Myślę, że stabilizacja ekranu zrobiła swoje. Zobaczymy nagranie. I tyle. Zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawienia łapki w górę, lajka. I dzięki, na razie, cześć.